Rozwój wiosennej aktualizacji Minecrafta wyraźnie nabiera tempa i trzeba przyznać, że jest mega słodko i ekscytująco. Twórcy nazywają tę aktualizację najbardziej uroczym dropem, a w ramach pierwszych nowości dostaliśmy już nowe modele małych hodowlanych zwierząt. Mojang trąbi wszędzie gdzie się da, że to dopiero początek, więc nie mogę zrobić nic innego, jak tylko podzielić się z wami moimi oczekiwaniami na kolejne nowości. Spróbujmy dobić 500 łapek w górę, aby więcej osób tu trafiło i podzieliło się swoimi oczekiwaniami, a teraz zapraszam do oglądania. Kierunek rozwoju aktualizacji został niedawno przedstawiony przez Lady Agnes, która zaznaczyła, że o ile aktualizacja Spring to Life skupiała się na odświeżeniu wybranych miejsc w świecie Minecrafta, tak obecny drop ma zrobić dokładnie to samo, ale w odniesieniu do mobów. Kluczowym filarem tego podejścia ma być, cytuję, Emotional Attachment to Mobs, czyli świadome budowanie emocjonalnego przywiązania graczy do zwierząt i stworzeń zamieszkujących Minecrafta. W tym kontekście nowe modele, animacje i detale wizualne przestają być jedynie kosmetycznym dodatkiem, a zaczynają pełnić rolę narzędzi projektowych, które mają sprawić, że gracz będzie chciał się zatrzymać, poobserwować i faktycznie związać z konkretnymi mobami. I właśnie tutaj pojawia się jeden z obecnie największych problemów tego dropu – tymczasowość małych wariantów. Skoro małe moby dostały tak dopracowane unikalne modele, to tracenie ich po około 20 minutach, gdy dorosną, wydaje się sprzeczne z ideą całego dropu. Naturalnym rozwiązaniem byłaby możliwość zatrzymania procesu dorastania. Mojang mógłby pójść w stronę użycia name taga, który po nadaniu konkretnej nazwy blokowałby wzrost, podobnie jak już dziś niektóre nazwy wywołują nietypowe efekty. Choć jest to rozwiązanie technicznie proste, budzi pewne wątpliwości, ponieważ znaczniki z założenia pełnią funkcję bardziej kosmetyczną. Znacznie lepiej w klimat aktualizacji wpisywałoby się dodanie nowego przedmiotu, na przykład specjalnej zupki lub mikstury stworzonej przykładowo z kwiatów lub innych naturalnych składników, którą można by nakarmić młode moby, aby zatrzymać ich rozwój na etapie malucha. Taki mechanizm nie tylko wzmacniałby emocjonalne przywiązanie, ale też otwierałby pole do craftingu, eksploracji i balansu. Skoro jednak mówimy o pierwszych mobach, które zostały odświeżone, warto zatrzymać się na słowach użytych przez samych twórców. W oficjalnym wpisie na Twitterze czytamy: młode hodowlanych mobów są pierwszymi, które wkraczają do Minecrafta z zupełnie nowym wyglądem. To zdanie jest wyjątkowo istotne, ponieważ Mojang wprost zaznacza, że małe zwierzęta hodowlane są dopiero pierwszymi, które otrzymały nowe modele. Samo użycie sformułowania pierwszymi, które wkraczają do Minecrafta jasno sugeruje, że lista na tym się nie kończy, a kolejne małe moby zostaną odświeżone w nadchodzących tygodniach. Co więcej, wybór słowa waddle nie wydaje się przypadkowy. W języku angielskim termin ten opisuje bardzo specyficzny sposób poruszania się, kołyszący nieco nieporadny chód charakterystyczny dla określonych zwierząt. Najsilniejszym i najbardziej powszechnym skojarzeniem jest tutaj penguin waddle, czyli dokładnie ten sposób chodzenia, z którego pingwiny są znane na całym świecie. W kontekście aktualizacji skupionej na emocjonalnym odbiorze mobów, takie słowo działa niemal jak subtelna zapowiedź. Tym bardziej, że pingwin był już kandydatem w MobVote 2023 i posiadał jasno zdefiniowaną tożsamość opartą właśnie na swoim charakterystycznym poruszaniu się. Jeżeli zestawimy to z faktem, że Mojang wyraźnie podkreśla: zaprzyjaźnij się z tymi maluchami oraz posłuchaj ich uroczych odgłosów, otrzymujemy bardzo klarowny obraz filozofii projektowej. Nie chodzi wyłącznie o to, by moby wyglądały inaczej, ale by gracz mógł je obserwować, słuchać, oswajać i traktować jak coś więcej niż element tła. Pingwin idealnie wpisuje się w tę wizję, zarówno jako wizualnie uroczy mob, jak i jako stworzenie, którego animacje i dźwięki naturalnie budują emocjonalne przywiązanie. Rozwijając dalej ten wątek, trudno nie zauważyć, że wspomniany wcześniej wpis otwiera furtkę także dla innych kategorii mobów. Zwłaszcza takich, które pełnią nieodłączną funkcję życia świata, a nie zagrożenia. Właśnie dlatego coraz więcej sensu nabiera również powrót Mobluma. Jest to mob, który od samego początku projektowany był jako wariant estetyczny, a nie mechaniczny. Kwiatowa krowa zapylana przez pszczoły, spokojna, wizualnie atrakcyjna i doskonale pasująca do biomów nastawionych na obserwację i budowanie klimatu. W aktualizacji, której fundamentem jest emocjonalne przywiązanie do mobów, Moblum przestaje być przegranym z MobVote, a zaczyna być brakującym elementem układanki.
Równie istotnym elementem tego dropu jest kwestia animacji mobów, która przez lata pozostawała jednym z najbardziej niedocenionych, a jednocześnie najbardziej widocznych problemów Minecrafta. Wiele mobów wciąż porusza się i reaguje w sposób bardzo sztywny, oparty na animacjach sprzed kilkunastu lat, które zwyczajnie nie przystają już do obecnych standardów gry. Przy tak dużym nacisku na estetykę i emocjonalny odbiór świata, te animacje zaczynają sprawiać wrażenie przestarzałych i oderwanych od reszty doświadczenia. Dlatego zmiany wprowadzane u królika są tak znaczące. Nowa animacja bezczynności, w której królik siada na kuperku i rozgląda się po otoczeniu, to nie tylko uroczy detal, ale wyraźny sygnał zmiany filozofii projektowej. Co więcej, nie ograniczono się tu do jednego dodatku. Wszystkie dotychczasowe animacje królika zostały odświeżone, dzięki czemu porusza się on płynniej, naturalniej i po prostu żyje w świecie gry. To dokładnie ten typ drobnych, ale zauważalnych zmian, które budują emocjonalne przywiązanie gracza do mobów. W kontekście słów Lady Agnes o tym, że obecny drop ma być dla mobów tym, czym Spring to Life było dla biomów, przykład królika nabiera jeszcze większego znaczenia. Pokazuje on, że Mojang nie planuje jednorazowego liftingu, lecz systemowe odświeżanie zachowań i animacji. Jeśli jeden relatywnie niszowy mob otrzymał tak kompleksowe poprawki, trudno uwierzyć, że inne zwierzęta, szczególnie te najczęściej spotykane, nie pójdą tą samą drogą. Krowy, świnie, owce czy kury aż proszą się o subtelne animacje bezczynności, reakcje na otoczenie czy drobne zmiany w sposobie poruszania się. Co ważne, takie odświeżenia nie wymagają rewolucji ani zmiany tożsamości gry. Wręcz przeciwnie, Minecraft zawsze opierał się na prostocie, ale prostota nie musi oznaczać toporności. Nowe animacje królika pokazują, że da się zachować klasyczny styl, jednocześnie eliminując wrażenie archaiczności, które dziś bije od wielu starszych mobów. W połączeniu z nowymi modelami młodych zwierząt, potencjalnym zatrzymaniem dorastania i dalszym rozwijaniem interakcji, animacje stają się kolejnym filarem budowania emocjonalnego przywiązania. Wszystkie te elementy, czyli nowe modele małych zwierząt, subtelne animacje bezczynności, użycie słów takich jak waddle oraz nacisk na zaprzyjaźnienie, prowadzą do jednego wniosku. Wiosenny drop nie jest aktualizacją o zawartości ilościowej, lecz jakościowej. To drop, który ma sprawić, że gracze zaczną patrzeć na moby nie jak na zasoby czy przeszkody, ale jak na istoty, z którymi można nawiązać relację, podobnie jak warto przywiązać się subskrypcją do mojego kanału, żeby być na bieżąco z kolejnymi nowościami. Jeżeli Mojang rzeczywiście chce zrealizować tę wizję, to rozwijanie kolejnych stworzeń takich jak Pingwin czy Mublum oraz dalsze pogłębianie animacji i interakcji wydaje się nie tylko możliwe, ale wręcz nieuniknione.